Dzień dobry, witajcie. Dziś zabiorę Was na krótki spacer po moim lesie. Chciałbym, żebyście poczuli ten klimat lasu. Zarazem chciałbym Was zachęcić do tego, aby odkrywać w swoich okolicach piękne miejsca, dzikie miejsca, a jest ich naprawdę, uwierzcie, bardzo dużo. Cóż, i korzystać z tych miejsc w taki sposób, w jaki tylko możemy. No akurat przepraszam za moją siatkę, ale jak słyszycie, tego roku jest naprawdę bardzo duży wysyp komarów, które nie dają spokoju, także no niestety muszę się tutaj bronić w taki sposób, jaki tylko mogę, więc zakładamy do pracy, w ogóle tutaj do prac leśnych, czy przebywania w lesie siatki, tak? Siatki. Nie chcę stosować chemii, tak? Tutaj, ponieważ ona nie jest korzystna, jeśli chodzi o tematy zdrowotne, więc pozostaje co? Pozostaje siatka. Siatka jak najbardziej, nie? Dobra, idziemy, pospacerujemy troszeczkę, pospacerujecie ze mną. Zobaczycie co tutaj widać w niewielkiej części lasu. I myślę, że jakoś to Wam się spodoba. Idziemy. Tutaj mam taką dróżkę, której powiem tak, zaniedbałem ją przez moją długą nieobecność w tej części mojej posesji. Jak widzicie, zobaczcie, ile tu jest złamków. Tutaj tak naprawdę jest normalnie, w normalnym trybie, wrócę, tu jest droga. A ta droga zarosła w przeciągu ostatnich 2 lat. W przeciągu ostatnich 2 lat ona zarosła w taki sposób, że no, można przejechać jeszcze sprzętem, tak, ale będę ją musiał tutaj doprowadzić do normalnego, że tak powiem, do normalnego stanu sprzed właśnie 2 lat. A tutaj widzicie złamki, które powstały podczas ostatnich wichur i te złamki zatarasowały po prostu dostęp do jednej z polan tutaj, na którą zaraz pójdziemy. No i cóż, no czeka mnie na jesieni troszeczkę, mówię, jeżeli te komary całe odpuszczą, no to tutaj czeka mnie właśnie czyszczenie tego terenu, właściwie czyszczenie tej drogi dojazdowej, no i oczywiście przy okazji pozyskanie drewna opałowego, bo to jest tylko i wyłącznie drewno opałowe, a tutaj właśnie tędy, dokładnie tędy, tutaj prowadzi droga na polankę, która jest urokliwa. Ja ją bardzo lubię, tą polankę. Często tutaj przybywam, a choćby nawet dlatego, że pozyskuję z niej drzewka. Na tej polance mam bardzo dużo drzewek takich małych, sadzonek, które mogę posadzić gdzieś tam w dowolnym miejscu tutaj na swojej ziemi, tak? Także no zobaczcie, co wichury porobiły. Zobaczcie. To wszystko kiedyś wżyło, a na dzisiaj to są tylko złamki. To jest drewno. To jest cedr. To jest drewno cedr. To jest bardzo fajne drewno konstrukcyjno-budowlane.
Będę musiał przyjechać go tutaj zabrać stąd. Cedr się charakteryzuje tym, że że jest bardzo odporny. Bardzo odporny na różne czynniki atmosferyczne. Nie jest, że tak powiem, podatny na różnego rodzaju pasożyty, więc potrafi stać nawet 100 lat, 150 lat produkty z cedru. O, tak to widzicie, wygląda mniej więcej. A tutaj z drugiej strony właśnie ten cały zawał tej drogi dojazdowej. No niestety nie mogę tutaj wjechać sprzętem, żeby to... Będę musiał właściwie wjechać tutaj sprzętem, żeby to uprzątnąć. No, tu następny jakiś zwałek fajny, liściasty, bo akurat będzie super na zimę, czyli na opał. Za 2 lata, za 2-3 lata będzie jak sam raz po sezonowaniu. O. Zobaczcie tutaj. Palanka. Jedna z wielu. Tutaj na mojej posesji bardzo zarośnięta, bo nie było koszone. Nie było, że tak powiem, przez 2 lata. Prawie teraz, tak, trzeci rok nie kosiłem tutaj. Więc no tracimy tą polanę powolutku. Drzewa, jak widzicie, zobaczcie jakie wyrosły przez krótki okres, tak naprawdę 2 lat. Wyrosły potężne drzewa. Potężne drzewa. Samosiejki. Wszystko to jest samosiejka. Natura sama tutaj sobie radzi. O tym o drzewie, one były bardzo małe jeszcze 2 lata temu, a teraz to już jest, widzicie, poważne drzewo. Poważne drzewo. Pójdziemy troszeczkę dalej. Zobaczymy, co tam się zmieniło. Powiem szczerze, że tutaj nie byłem bardzo dawno, więc korzystam z okazji. Macie okazję przejrzeć ten teren razem ze mną. Więc tak to mniej więcej wygląda. O, tutaj właśnie mówiłem o tych choinkach, które pozyskuję czasami gdzieś tam do moich potrzeb. Czy jeśli ktoś tam potrzebuje, no to są takie, o właśnie, samosiejki. A tutaj malutkie choinki, które były 2 lata temu, stały się już praktycznie, powoli robią mały zagajnik. Także przyroda, natura, takiej nie przeszkadzamy. Ona sobie świetnie radzi ze wszystkim. Świetnie sobie radzi ze wszystkim.
No tutaj jesteśmy, moi drodzy, w takim moim rozlewisku. O. Tak zwane moje moczary. Moczary. Gdzie woda spływa. Tak więc, moi drodzy, zachęcam Was do poznawania okolicy, swoich okolic, do odkrywania, do eksploracji takich właśnie miejsc dzikich, gdzie człowiek tutaj no jest rzadkością, tak? Rzadkością, rzadkim gościem. W każdym bądź razie las wzywa nas, także chcę tu uważać, żebym nie ugrzązł, bo widzę, wszystko tak porosło w takim zaskakującym tempie, że nie widzę, gdzie tu jest właśnie mokro, a gdzie jest jakaś taka suchy teren, po którym można stąpać. Dobra, już jestem. Także tak to mniej więcej wygląda. Zamiast siedzieć gdzieś tam przed telewizorem, zamiast się umartwiać jakimiś tam nowymi wariatami, zachęcam do eksploracji, zachęcam do odkrywania nowego, często jeszcze dziewiczego terenu. Tak jak tutaj widzicie, zobaczcie,
Fajnie. Drzewa są niesprzątnięte. O. Po wichurach sobie leżą. Nie sprzątam ich, bo jak będę potrzebował, to wtedy. Teraz mam nadmiar opału, nadmiar drewna, więc nie mam takiej potrzeby pozyskiwania z oddalonych. Zresztą to jest i tak iglat, więc iglaste i tak zostawiam sobie, że tak powiem, na ciężkie czasy, nie? Na ciężkie czasy, które tam nadejdą. Tak to mniej więcej, widzicie, wygląda.
No i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli Wam się podobał ten wirtualny spacer ze mną, to zostawcie te wszystkie dodatki w postaci łapek, subskrypcji i jakichś tam innych gadżetów. Miło będzie też poczytać Wasze komentarze. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wiele hejtu. Teraz ten hejt, o tym hejcie tak dużo się mówi, że hejt jest wszędzie. Tak? Hejt jest wszędzie, jak papier toaletowy w każdej toalecie. Fajnie. Mimo wszystko, mimo tego wirtualnego spaceru, zachęcam Was do realnych spacerów. Żebyście się troszeczkę wyszli, żeby Was te komary troszkę pogryzły. Mam nadzieję, że nie modyfikowane, tylko te zwykłe, stare, krajowe. No i tak to mniej więcej wygląda. Trzymajcie się, serdeczności. Do następnych i czekam na Wasze komentarze i opinie. Hej, hej!